Witajcie w mojej kuchni. Czas na kolejne działania serowarskie. Podobno za domowe serowarstwo się nie warto brać, bo to zajmuje dużo czasu, bo to na efekty trzeba długo czekać. Ale to nie jest do końca prawda. Oczywiście w serowarstwie są produkty, na które czekamy miesiące. Ale i są takie, które możemy osiągnąć całkiem szybko. Na przykład dzisiaj jest środa, a na weekend muszę mieć kilka różnych serów. Coś, co dam na stół jako przekąskę, czy do wina, czy po prostu jako tako, żeby coś tam się na stole działo i najlepiej, żeby to było różne i w różnych smakach. Oczywiście mogę też powyciągać z mojej dojrzewalni jakieś sery, pootwierać i dać z tamtych, ale właśnie odpowiadając na taki zarzut, który usłyszałem niedawno w moim sklepie, że to się nie da zrobić prawie że natychmiast, to chciałem pokazać, że się da. Da się zrobić serową ucztę w kilka dni. Oczywiście, jak ktoś się posługuje takimi wydajnościami jak ja. Można to oczywiście zrobić też fragmenty tego, co ja tu będę działał na mniejszą skalę, albo właśnie postąpić tak globalnie, czyli 25 litrów mleka, które mam w tej beczce. Skąd mleko? Możecie oczywiście wziąć sklepowe, świeże. Ja mam prosto od miejscowego rolnika. Na miejscowym ryneczku zawsze ktoś tam stoi, kto to mleko w butelkach sprzedaje. Warto podejść, zapytać się, czy nie może dostarczyć większej ilości raz na jakiś czas i się może bardzo fajna współpraca w tym temacie nawiązać. Spróbujcie. Tutaj warnik 30 litrów. Ja już to kiedyś kilka razy mówiłem, ale ciągle się mnie pytacie, czego ja używam, więc powtórzę to raz na jakiś czas, powiedzmy, będę powtarzał. 30-litrowy warnik. W warniku trochę wody. Do warnika wstawiony garnek 25 litrów. Tak dobrany, że jak się opiera o uszy, to jest jeszcze nieco nad dnem. Także woda go obmywa i po wysokości, bo napełniłem tak prawie że do krawędzi, żeby tego woda nie wyciekała. I od spodu też, tam gdzie jest grzanie w tym warniku, obmywane jest gorącą wodą z każdej strony. No, gorącą, w takiej temperaturze, w jakiej powinna być do danego procesu. Czyli mam duży garnek w płaszczu wodnym. To, co tu stoi obok, to oczywiście jest kamera i dodatkowa lampa, bo jak się chce zajrzeć i pokazać, co tam się w środku w garnku dzieje, a garnek jest metalowy, no to sama kamera zwykle trochę głupieje, dlatego trzeba dać jej tam więcej światła, żeby wnikła. Stąd ta konstrukcja, ona nie ma znaczenia dla procesu serowarskiego, nie musicie jej stosować. W związku z tym, że ja tych serów nie będę dojrzewał, nie mam też potrzeby ich przechowywać dłużej, bo będą zużyte w ciągu najbliższych dni, polegam na tym, że to mleko jest czyste. Można oczywiście wyjść z założenia, ja robiłem taki film sery naturalne, chyba tutaj link dam, gdzie zrezygnowałem z pasteryzacji mleka, poddając się pod, że tak powiem, decyzję losu, czy to mleko jest naprawdę czyste, sterylne i to, że te niechciane bakterie mogą nadać temu serowi jakąś cechę, może dobrą, może wybitną, a może złą, bo to nigdy nie wiadomo. Tutaj ja te sery zjem za kilka dni w całości, a czy ja i moi goście. Więc nie ma tutaj jako takiego zagrożenia, żeby to mleko musiało być naprawdę mocno skażone, ale to wtedy już by mi na produkcji tutaj na tym etapie nie wyszło. Już podpuszczka by nie zadziałała tak jak trzeba. Ale przez te kilka dni, jak te sery będą po zrobieniu gotowe, nie ma się prawa w nich zadziać nic takiego, co by w jakiś radykalny sposób zmieniło ich smak, aromat i tak dalej. One będą za szybko zjedzone, więc minimalne zagrożenie jest to, że w tym mleku jakby coś delikatnie było nie tak, że może to na smak tego sera wpłynąć, więc nie pasteryzuję, skracam proces. Używam bakterii albo termofilnych, albo mezotermofilnych. W moim przypadku to będą te drugie o kodzie EM. Wleję, podgrzeję do 37 stopni, dodam bakterie, zostawię te bakterie na godzinę, po to, żeby miały dość sporo czasu na zadziałanie i po godzinie
utrzymywania temperatury. Ta temperatura nie powinna spaść poniżej 35. Po godzinie dodam podpuszczkę. Jak się zrobi skrzep, będę kroił i co dalej na bieżąco będę opowiadał, bo nie będę teraz marnował tego czasu i tak ciężko to będzie ogarnąć, bo tych czynności będzie wiele różnych, więc na bieżąco po kolei opowiadał będę. Zobaczycie, co z tych 25 litrów mleka da się zrobić. Na początek do garka całość nie wejdzie, bo on ma trochę mniejszą pojemność. Około 23 litrów powinienem zmieścić. Także działam. Zacznę oczywiście od wymieszania mleka, bo jakiś czas już stoi i na wierzchu mam sporo śmietany, której nie będę zbierał. Mam przygotowane dwa termometry. Jeden do mierzenia wody w warniku, drugi do mierzenia temperatury mleka. Muszę zmienić uchwyt na większy. Temperatura wody w warniku. Temperatura mleka. Uruchamiam grzanie. Na wadze jubilerskiej odmierzam około 2,3 g bakterii. Dodaję je do mleka, jak będzie miało 37 stopni Celsjusza. Najpierw rozsypuję na powierzchni, a po 2 minutach mieszam. Zostawiam tak na 60 minut, pilnując, by temperatura nie spadła poniżej 35 stopni. Mleka nie pasteryzuję, więc nie używam chlorku wapnia, tylko podpuszczka. Rozpuszczam 1 gram w 50 ml wody. Gdy upłynie godzina, ustalam ponownie temperaturę na 37 stopni, dodaję podpuszczkę, mieszam i na koniec zatrzymuję ruch mleka. Po kolejnych 40 minutach sprawdzam skrzep. Jest dobrze, ładnie się łamie. Kroję go teraz na paski około 2-3 cm, w pionie, w poziomie i w kilku płaszczyznach skośnych. Zmieniam nóż na miotełkę, taką dużych rozmiarów. Można ją dalej rozdrabniać i jednocześnie mieszać. Jak się wciąż pojawiają większe kawałki, należy je rozdrobnić. Docelowo większość ziaren sera powinno mieć wielkość od ziarenka grochu do małej fasoli. Kolejny etap to podgrzewanie do 42 stopni i ciągłe, delikatne mieszanie. Podgrzewać należy bardzo wolno, 1 stopień na 3 minuty. Gdy osiągnę żądaną temperaturę, kończę mieszanie i pozwalam opaść serowemu ziarnu na dno. Po 10 minutach zaczynam odbierać serwatkę. Aha, przypomniało mi się, ja bardzo lubię serwatkę.
samo zdrowie. Jak się zbliżam do leżącego na dnie ziarna, wkładam cezak i wybieram serwatkę z niego, żeby nie porywać ziaren serowych. Gdy naczynie pełne, czas je zmienić na puste. Serwatki coraz mniej, teraz będę pracował chochelką. Teraz czas wydobyć masę serową. Wyciągam ją do foremki, żeby mogła serwatka wciąż odciekać. Odważam pierwszy kilogram masy serowej. Rozdrabniam ją. Dodaję sól. U mnie himalajska, ale może być zwykła. W łącznej ilości nie mniej niż 2 łyżeczki, a maksymalnie 4. Dodaję też czarnuszkę. W ilości nie mniej niż 1 łyżeczka, nie więcej niż 2. Po wymieszaniu pakuję serową masę do specjalnej formy, którą wcześniej wykładam w środku chustą serowarską. Jest jeszcze trochę miejsca, więc dołożę na wierzch czystego sera i delikatnie go posypię solą. Odstawiam teraz to na bok i pozwalam działać grawitacji. Teraz przygotuję kolejny kilogram sera. Dodaję sól według tej samej proporcji co poprzednio. Przesypuję osoloną masę serową do otwartej foremki. Lekko ją ubijam. Resztę serowej masy umieszczę w takiej foremce. Tej solił nie będę. Ten ser będzie solony na mokro. Napełniam formę z górką i lekko ubijam. Tutaj też jest czas, żeby pozwolić działać grawitacji. Cała zebrana serwatka wraca do gara i zaczynam ją podgrzewać do 90 kilku stopni. Dodam do niej też resztkę mleka, które mi zostało, około 2 litry. Posprzątane, można pracować dalej. Czas na prasowanie sera, od którego zacząłem przygotowywania. Sama pokrywa prasy to około 2,5 kg. Ja dokładam jeszcze 5. Pozostałe 2 sery należy obrócić w foremkach. Zaczynają już fajnie wyglądać. Pierwsze obrócenie po pół godzinie, a potem już coraz rzadziej. Trzeba obrócić kilka razy, a potem zostawić aż do rana w temperaturze pokojowej.
Po pół godzinie prasowania obracam też ser w formie. Po obróceniu trzeba zwrócić uwagę, by na chuście było jak najmniej zagnieceń, bo wszystkie odbijają się na serze. Teraz stawiam na prasę 12 kg. Serwatka już ma ponad 90 stopni, dodałem 100 ml octu winnego i widać, że coś się już zaczyna dziać. Na ekranie pojawia się link do filmu, gdzie opisuję dokładnie, jak zrobić ricottę. Tak wygląda powierzchnia garka po kilku minutach. Czas przygotować serowarski klinek i wybrać ten pyszny ser. Potem klinek należy powiesić, żeby przez co najmniej kilka godzin ser ociekał. Może być przez całą noc do rana. Teraz nadszedł czas, żeby to wszystko posprzątać. Na koniec jeszcze raz obracam ser w formie i dokładam na prasę jeszcze 5 kg. I mogę iść spać. Następnego dnia z rana jedyny ser, który nie był solony, włożył do solanki, którą przygotowuję z przygotowanej wody i soli. Stężenie 18%, czas 3 godziny. Zaczął lekko wysychać, ale w solance dojdzie do siebie. Na czas solenia wstawiam do lodówki. Wyjmuję też z formy drugi ser i wstawiam go do lodówki pod przykryciem. Później posypię go pikantnymi przyprawami. Prawda, że super teraz wygląda? Ricotta już nie wygląda tak atrakcyjnie, ale to naprawdę bardzo pyszny ser, a do tego, do czego ją potrzebuję, wyglądać ślicznie nie musi. Też chowam go do lodówki. Wydobywam ser z prasy, obracam go i wkładam ponownie do formy, ale już bez chusty. Prasuję jeszcze przez około godzinę takim samym ciężarem. Pozwoli to wyrównać powierzchnię sera. Po 3 godzinach wyjmuję ser z solanki i zabezpieczam go przed wysychaniem. Potem wyjmuję ser z prasy. Ten z kolei chcę, żeby wysychał. Oba znoszę do chłodnej spiżarni. Nadszedł weekend, przygotowuję deskę serów. Ten prawie w całości pokrył się żółtą skórką. Ten zgodnie z planem zachował wilgotność.
Tak jak mówiłem, dzień wcześniej posypałem go pikantnymi przyprawami. Teraz są lekko wilgotne i trochę wnikły do sera. Deska gotowa do podania na stół. Niech każdy kroi sobie taki kawałek, jaki mu potrzebny. A teraz w skrócie zobaczcie, do czego wykorzystana została ricotta. Przede mną ostatni element serowej układanki. Tamte sery już na stole, już są krojone i goście konsumują. Tutaj jeszcze są bułeczki wykonane z ricottą, czyli z tym ostatnim serem, który na samym końcu zrobiłem z serwatki. Do tej serwatki dolałem resztkę mleka, które mi w beczce zostało, tam około 2 litry. Dolałem, zmieszałem, to wszystko dało mi grubo ponad kilogram jeszcze sera, właśnie ricotta, który w 2/3 został wykorzystany. Jeszcze nie wszystko, jeszcze trochę mi zostało, jeszcze jakieś pierożki z tego się zrobi. Na razie tu mam 2 blachy bardzo pysznych, pachnących, gorących ciastek. Ci, co wolą wino i serek, już mogą konsumować. Ci, co wolą kawę i słodkie ciastko, za chwilę gorące dostaną na stół. Z jednego posiedzenia, z jednej roboty, kilka serów, kilka różnych smakołyków. Można. Serowarstwo domowe jest super. W ogóle wyroby domowe są super. Zapraszam na kolejne odcinki. Poproszę o łapkę w górę i smacznego Wam życzę. Ja mam właśnie prawo, jak to się mówi, pierwokupu. Pierwsze ciasteczko moje. Na razie. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam.